Co zrobię z takiej ilości marchewki? No może trochę przesadziłam z tą ilością, ale na pewno znaczną większość zużyję na najlepsze na świecie ciasto. Otóż dziś zapraszam na wilgotne, delikatne i pachnące przyprawami ciasto marchewkowe z bardzo delikatnym śmietankowym kremem w środku, który dopełnia całości. To ciasto to idealny dodatek do popołudniowej kawy czy herbaty, zachwyci absolutnie wszystkich. Mnie kojarzy się ono z mięciutkim, wilgotnym piernikiem, jaki pamiętam z czasów dzieciństwa, pieczonym przez babcię, aromatycznym i pachnącym. Takim, który później babcia kroiła praktycznie zaraz po upieczeniu do kubka mleka czy herbaty. Zapomniałam jeszcze dodać, że to ciasto w przygotowaniu jest bajecznie proste. Gwarantuję, że będzie to hit na Twoim stole. Obraną, umytą, a właściwie umytą i obraną marchewkę ścieram na drobnych oczkach tarki. Nie na grubych, tylko na tych zdecydowanie drobniejszych. Do ciasta potrzeba 2 szklanki, ale nie takie upchane mocno, a ponieważ moja szklanka, akurat ta, której tu używam, ma pojemność 230 ml, czyli jest trochę mniejsza od tych standardowych 250 ml, więc marchewki odmierzam w niej z lekką górką. Waga 2 szklanek takiej marchewki łącznie to jest od 250 do 270 gramów. Reszta jest już naprawdę banalnie prosta, czyli jajka, cukier biały i cukier brązowy ubijam razem jakieś 10 minut na wysokich obrotach miksera. Piana ma być naprawdę puszysta. W międzyczasie nastawiam też piekarnik, żeby się nagrzał i jeszcze wymieszam razem mąkę, proszek do pieczenia i sodę oraz przyprawę do piernika. Kiedy piana jest już ubita, zmniejszam obroty miksera i powoli wlewam olej. Miksuję niezbyt długo i od razu zaczynam też dodawać mąkę wymieszaną z resztą suchych składników. Bez jakichś specjalnych odstępów i długiego miksowania pomiędzy dodanymi poszczególnymi porcjami. Po prostu wrzucam następną porcję mąki co krótką chwilę. Trzeba też pamiętać, żeby pod koniec zebrać mąkę z boków misy, i po tym zabiegu koniecznie całość ponownie dobrze wymieszać, tak aby w cieście nie było suchej mąki. Po dodaniu całej mąki, a raczej wszystkich suchych składników, miksuję już bardzo krótko, tylko tyle, ile potrzeba, aby się wszystko wymieszało i aby nie widać było nigdzie suchej mąki. I teraz mikser odstawiam na bok i dodaję marchewkę. Mieszam całość już bez miksera, łyżką czy szpatułką, tak aby cała marchewka była na koniec dokładnie wymieszana z ciastem. Jeśli chcesz i lubisz, możesz na tym etapie również dodać jeszcze od 50 do 100 gramów posiekanych orzechów, najlepiej tutaj pasują włoskie. Objętościowo będzie to od pół do 1 szklanki orzechów odmierzonych przed ich posiekaniem. I teraz całość przelewam do wyłożonej papierem blachy i od razu wstawiam do nagrzanego wcześniej piekarnika. Ciasto piekę na drugim poziomie od dołu, 35 do 40 minut, to w zależności od piekarnika, u niektórych może być tak, że trzeba będzie piec nieco dłużej, ale generalnie tego ciasta nie warto jest przesuszać za długim pieczeniem. Po upieczeniu od razu wyjmuję je z piekarnika, chwilę zostawiam, aby przestygło, a potem wyjmuję z blachy i już zostawiam do całkowitego wystudzenia. Kiedy ciasto wystygnie, można zrobić krem, czyli mam tutaj serek Philadelphia, może być Twój smak, może być Almette śmietankowy czy cokolwiek w tym stylu i serek mascarpone. Jeśli nie jesteś fanem kremu z odrobinkę słonawym posmakiem, użyj 2 serków mascarpone. I jeszcze cukier puder i całość miksuję do momentu, aż powstanie puszysty krem. Cukru możesz dodać mniej, możesz dodać więcej, możesz go wcale nie dodawać, według własnego gustu. Najlepiej dodać jest mniej na początek, potem skosztować krem w trakcie ubijania i dosypać więcej cukru, jeśli będzie taka potrzeba. Z wystudzonego ciasta ścinam wierzch, taką cienką warstwę. I teraz całe ciasto kroję na pół, na 2 blaty. Na blat ciasta wykładam nieco więcej niż połowę kremu, wyrównuję i całość przykrywam drugim blatem ciasta. I na wierzch wykładam resztę kremu. Całość posypuję okruszkami ze ściętego wierzchu i jeszcze dorzucam nieco płatków migdałów.
I właściwie gotowe. Można ciasto wstawić do lodówki, aby nieco zastygło, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby też od razu spróbować. Smacznego! A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. Do wszystkich przepisów w książkach dołączone są filmy. Kup pakiet już teraz na sklep.orchidali.com. Zapraszam serdecznie.